Hejo, witam was bardzo serdecznie z tej strony Hejta. Zapraszam was dzisiaj do recenzji gry Indigo Park. Oczywiście to będzie recenzja tylko oparta na moich słowach, na moich wrażeniach z gry, które ja ją przechodziłem sam, ja ją przechodziłem sobie w spokoju, nigdzie żadnych streamów, nigdzie tego, chociaż jak będziecie chcieli streamy, to się jakieś pojawią na 100%. Indigo Park jest to nowy maskot horror, który dał nadzieję cenie maskot horrorów, pokazując, że jedna osoba może zrobić bardzo dobry maskot horror, tak przez jedną osobę, a mowa tutaj o Unique Geese, youtuberze i programiście znanego z podróbki Garten of Banban Reincarnated. Unique Geese miał lekką dramę z braćmi Banbanów o nazwę swojej gry, ale później zdecydował się zrobić swoją grę maskot horror i oto jest Indigo Park stworzona przez jego samego i plując w twarz braciom od Banbanów. Indigo Park to gra maskot horror. Wchodzimy tam jako Ed, czyli łowca przygód oraz anomalii. Jak mówiłem, jest tam jedna rzecz, czyli właśnie AI, które od razu się uaktywnia, kiedy nas widzi. Jest to Rambley the Raccoon, czyli shop z opaską, który jest tam AI, jest tam główną postacią tak naprawdę właśnie tej gry. Co jest najlepsze, że poznajemy go, udają naszego takiego ziomka i mówi jak jest i że od 8 lat nikogo tam nie było. Po tym jak idziemy, dostajemy bransoletkę, która jest takim featurem, jak w Poppy Playtime macie Gratpaka, w Garten of Banban macie drona i w innych grach macie pistolet. Chyba w Playtown chyba było, już nie pamiętam. Oczywiście zegarek przypomina trochę zegarek Fazwatcha z Five Nights at Freddy's Security Bridge, gdzie właśnie Gregory używał takiego zegarka. No niestety to nie jesteśmy Gregorem, tu jesteśmy napakowanym typem, który zwiedza to miejsce i odkrywa przygody. Dalej jak idziemy, wchodzimy w dalszą część tutaj Indigo Park, gdzie wchodzimy do ciuchci, która prowadzi nas w głąb, pokazując nam przy okazji znajomych Rambleya, czyli poznajemy tam Finleya, wodnego węża oraz Molly, ptaka, który steruje samolotami. Możemy też natknąć się na część, gdzie poznajemy Salem Skunksa, ale to miejsce jest zniszczone i nic nam nie mówi, bo Rambley się glitchuje. Kiedy idziemy dalej, napotykamy ostatniego jego przyjaciela, czyli Lloyda Lwa, który bardzo mocno mówi R, bardziej niż Wojtek Gola. Jestem władcą R! Właśnie tutaj jest najgorsze, że oni się nie lubią. Kiedy tylko widzimy Lloyda lub słyszymy o nim, Rambley od razu zmienia mimikę twarzy na zirytowaną i jest zły, że musi go słuchać i w ogóle być w jego obecności w jakikolwiek sposób. Czy jest to może dźwięk właśnie z głośników, czy właśnie sama postać Lloyda. Kiedy już się wyjeżdżamy z tunelu, żegna nas i zostawia nas samego, ale my musimy iść dalej. Kiedy chcemy iść do stage'u z Molly, mamy za zadanie zdobyć klucz. Klucz jest w teatrze, gdzie jest lew Lloyd. Tak jak opowiadałem w tym odcinku, Lloyd to lew, tutaj no wygląda dość fajnie. Kiedy zdobywamy klucza Lloyda, pozbywamy się dźwiękiem z zegarka, w końcu udaje nam się dostać do sceny Molly. Później dostajemy się do wielkiego pomieszczenia, gdzie normalnie jest McDonald's, gdzie macie takie wielkie zjeżdżanie itp. Wtedy, kiedy odgadujemy zagadkę, otwieramy główne drzwi, dostajemy na pysk właśnie Molly. Molly zaczyna nas gonić i kończy się nasz pościg, kiedy odrywamy jej głowę drzwiami, a Rambley prowadzi nas do wodnego świata węża. I tam kończy się właśnie chapter pierwszy. Chapter pierwszy jest za darmo. Uwaga, żeby go przejść, trzeba poświęcić przynajmniej 35 do 45 minut lub nawet 50, jeżeli chcecie popatrzeć tam i jakieś sekrety. Jest to naprawdę bardzo dobry maskot horror z bardzo nie ładną, ale na pewno lepszą grafiką niż Garten of Banban, fabułą ciekawszą niż Garten of Banban. Generalnie fabuła i postacie są bardzo fajnie zrobione. Oczywiście jest to robione wszystko przez jedną osobę, która chciała upiec nosa twórcą Garten of Banban. Dodatkowo można powiedzieć sobie szczerze, że może być to nawet jedna z lepszych maskot horror, gdyż na razie nie wychodzą żadne dobre. Czekamy na następne, które mają wyjść, na różne fangamy FNAF-a. Ta gra jest po prostu jak Poppy Playtime, czyli bardzo dobra. Fabuła jest bardzo dobrze zrobiona, nie wiemy na początku, to się wszystko rozkręca. Wiemy, że park został zamknięty, z dziwnej przyczyny został ewakuowany personel. Dodatkowo w grze dostajemy Salem, który jest niby główną antagonistką, która zaraża i może być to na przykład antagonista 3 rozdziału, gdzie będzie zarażał tak jak Sir Dadadu. Wygląda to naprawdę ciekawie. Jestem ciekawy, jak potoczy się los Indigo Park i czy wyjdzie za niedługo, może za niedługo
długo. Zobaczymy, jak długo będą robić. Chapter 2. Minusem jest to, że zżyna trochę z Poppy Playtime. Na przykład mamy po intrze, gdzie występuje sam Isaac Indigo. Mówi podobny nawet głosem jak Elliot Ludwig z intra z Poppy Playtime Chapter 1. Jest praktycznie to samo, że chcą uszczęśliwiać dzieci. To wszystko jest też dla dorosłych i ogólnie jest to ich projekt i żeby wszyscy byli szczęśliwi. To jest właśnie taka żynka delikatna. Jeżeli chodzi o minusy, to tyle. Mam nadzieję, że będzie to warte swoje ceny, bo prawdopodobnie Chapter 2 będzie już za kasę. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że jakoś niedrogo, jakieś 20-30 zł będzie spoko. Dla mnie gra 8 na 10. Fajna fabuła, inna niż Poppy Playtime, lepsza niż Garden of Banban. W Garden of Banban kręcimy się bez celu, a tu mamy jakiś cel. Wchodzimy, żeby sprawdzić, co się stało. Postacie są fajne napisane oraz fajną atmosferę tutaj tworzą. Kłótni, możliwej zdrady. Bardzo mi się podoba. Jeden z lepszych maskot horroru. Moja ocena jest 8 na 10. Zapraszam was do następnych odcinków. Cześć i na razie!